Dzień dobry, zapraszam Państwa na odcinek poświęcony zegarkom UBOT Capsoil i Dark Moon. Ze mną znamienici goście, których już Państwo znacie, Paweł i Paweł z firmy ProWatches. Dziękuję za ponowne spotkanie i odwiedziny. Dziękujemy za ponowne zaproszenie i mamy nadzieję, że Państwo z przyjemnością będą nas słuchać i oglądać. Ja chciałem tylko wyjaśnić, że to jestem Paweł, a on jest ten Paweł. A ja jestem Paweł. Aha, dobrze, to pomyliłeś. Zapamiętam, przepraszam, to jest wszystko jasne. Paweł. Tak. Pierwsze pytanie do Ciebie. Jak poprawnie wymawiać nazwę tej marki? Nie jesteśmy jakimiś tam purystami językowymi, więc stosujemy dowolność, bo oczywiście na polskim rynku zdecydowanie preferujemy nazwę brzmiącą UBOT, czyli fonetyczna wymowa. Natomiast w komunikacji międzynarodowej możemy spotkać też oczywiście nie polską nazwę, tylko U-Boat. Więc jedna i druga jest poprawna, natomiast w takiej komunikacji, którą my stosujemy, wydaje nam się bardziej przyjazna dla polskiego konsumenta, nie posiłkujemy się na anglojęzyczno brzmiącej nazwie, tylko po prostu UBOT. Pod logotypem zegarka oprócz UBOT można znaleźć również napis Italo Fontana. Czym jest, kim jest, co znaczy Italo Fontana? Italo Fontana to wbrew pozorom nie jest nazwa linii, tylko jest to podpis tak naprawdę autora tych projektów i założyciela marki UBOT, czyli właśnie Italo Fontana, który od 2000 roku, kiedy to odkopał z archiwów swojego dziadka Ilvo Fontany projekty zegarków UBOT, które niestety nie ujrzały światła dziennego, postanowił zacząć produkować zegarki UBOT, ale przede wszystkim to, co zawsze powtarza, interesuje go projektowanie i pracowanie poza pewnymi szablonami, poza pewnymi trendami, raczej ich wyznaczanie, aniżeli dostosowywanie się do tego, co aktualnie panuje na rynku, zresztą co można zobaczyć pod projektami. To ma być taki symbol ze strony Italo Fontany i jednocześnie jasny przekaz, że pod każdym projektem, pod każdym zegarkiem podpisuje się osobiście, dlatego też możemy w wielu miejscach znaleźć właśnie podpis Italo Fontana zarówno pod logotypem, jak i też na deklach zegarka bardzo często. Czyli podpisuje się pod swoimi dziełami. Dokładnie tak. Wiemy, że za tym stoi osoba. Więc jest to dość ciekawe, rzadko kiedy stosowane jednak wśród marek, ponieważ często też założyciele marek jednak nie są już z nami, nie chodzą wśród nas. Tutaj jednak mamy fizyczną osobę aktywną w mediach, aktywną w świecie tak naprawdę designu, w świecie projektowania. Także daje nam znać o sobie na każdym możliwym kroku. Italo Fontana nie podpisuje się pod logotypem tylko jako właściciel, ale właśnie jako designer, bo to jest właśnie też bardzo ważne, że wszystkie te zegarki, które mamy przyjemność oferować klientom, wyszły spod szkiców Italo Fontany, więc to jest jego jak autor gdzieś w rogu obrazu składa podpis. Tak, jego dzieci, jego autorskie projekty. To jest bardzo ważne. Zresztą nie projektuje tylko i wyłącznie zegarków. Realizuje się na wielu płaszczyznach. Projektował motory, torebki. Tak. Więc a czym charakteryzuje się UBOT? Czym się wyróżnia na rynku UBOT? Pytasz o zegarki, czy jako markę? Tutaj każdemu jak gdyby osądzić indywidualnie i tak chyba pierwszym wrażeniem, czym się UBOT wyróżnia, to przede wszystkim formą. Zresztą UBOT był jedną z pierwszych marek, która bardzo odważnie złamała pewien standard rozmiaru zegarka, bo w latach powiedzmy 90. zwykło się nosić zegarki powiedzmy do 42 mm, raczej coś powyżej było jakąś ekstrawagancją. A tu mamy nagle Italo Fontana jako człowiek renesansu i nieskrępowanych twórczości wyskakuje z zegarkiem, który ma na przykład 65 mm średnicy. No i znajduje ten zegarek odbiorców bardzo szybko. Okazało się, że jest na to klientela. Jeden z pierwszych klientów, który założył ten zegarek na rękę i spopularyzował bardzo markę, był Arnold Schwarzenegger. I
I tak się zaczęło. Marka szybko stała się symbolem, bardzo, bardzo szeroko zdobyła popularność, bardzo szybko zdobyła popularność wśród ludzi show biznesu, świata filmu, mediów, telewizji. Fajnie, mamy tu Capsoile, mamy Dark Moony. Pozwolę sobie przekazać, Paweł, na twoje ręce. Powiedz, o co w tym chodzi? Co tutaj pływa, lata? Co to jest za wydarzenie? No właśnie, słuchajcie, w ubocie forma ma znaczenie, czyli w jaki sposób prezentowany jest odczyt czasu, ma dla Italo Fontany i w ogóle dla myśli filozoficznej ubota ogromny walor, ogromne znaczenie. Żeby to nie było oczywiste, żeby dawało do myślenia, żebyś oglądał ten zegarek z zaciekawieniem, sprawdzał, co to jest, dlaczego tak działa i mówił, nie widziałem tego nigdzie indziej. Właśnie ten efekt zaskoczenia jest tutaj niezwykle ważny. Faktycznie tak mówię. Unikat. I tutaj akurat ten zegarek, który mi podałeś, mamy reprezentanta z linii Capsoil, GMT, czyli posiada drugą strefę czasową. Natomiast przede wszystkim zwróćcie uwagę na szkło. Mamy tutaj kopułę. Przypomnę, że to jest szkło szafirowe, więc niesamowicie trudno jest nadać szkłu szafirowemu, które jest bardzo twarde, taki obły kształt. I nie chodzi tylko o sam kształt, chodzi o to też o proporcje, no żeby szafir jest niezwykle wytrzymały na zarysowania, ale jest materiałem dość kruchym. Chodzi o to, żeby po prostu szkło to też było odpowiednio wytrzymałe. Więc mamy pierwsze co, można zauważyć tę szklaną kopułę, dość charakterystyczną, dwie koronki. Tak? Tylko zwróćmy uwagę, te koronki są z innej strony, nie z tej strony, z której zwykliśmy używać, czyli albo spodziewać się koronki w zegarku, tylko po przeciwnej stronie. To ma aspekt nie tyle designerski, ale praktyczny. Otóż, tak jak sami tutaj rozmawiamy i wielokrotnie wspominaliśmy o tym, że ubot jest dużym zegarkiem, albo zazwyczaj był dużym zegarkiem i jest nadal, to koronka, gdybyśmy mieli, tak jak ja mam tutaj zegarek właśnie też z tej linii na ręku, koronka była z tej strony przy dużym zegarku, przy jakichś wygięciach nadgarstka koronka wbijałaby mi się tutaj w kości śródręcza, powodowałoby to pewien dyskomfort. Więc zachodzi potrzeba przeniesienia tych koronek na drugą stronę. No i to, na co wielu zwraca uwagę i słusznie, no to jest ten bąbelek, który się porusza. Skąd my w ogóle mamy bąbelek w zegarku? Czym on jest powodowany? To jest bąbelek powietrza, ale powstał w wyniku zalania zegarka celowego, bo nie jest to przypadkowe zalanie oczywiście, olejem niskolepnym, ale co ten olej daje? Czy to jest tylko efekt na zasadzie jakaś nowinka designerska, znowu Italo coś wymyślił? Nie, to też ma znowu praktyczne znaczenie. Jeżeli zalejemy tarczę takim właśnie olejem o określonej specyfice, po pierwsze ona praktycznie nie zmienia swojego koloru pod kątem padania światła. Olej wydobywa intensywność barwy z tarczy, więc jak gdyby mamy bardzo wyostrzone kolory na tej tarczy do odczytu. Mało tego, to jest bąbelek też kompensacyjny. On może się zmniejszać lub zwiększać w zależności jaka temperatura będzie wokół tego zegarka. I nie mniej ciekawy jest również dekiel, czyli ta druga strona zegarka, bo mamy tutaj dwa dekle w deklu. Czym są dwa dekle w deklu? Dekiel główny jest oczywiście dokręcany, natomiast jeden ten dekielek to jest wejście do gniazda, w którym jest bateria do tego zegarka. Więc nie musimy, bo możemy sobie wyobrazić, że byłoby dość problematyczne, gdybyśmy chcieli wymienić baterię w tym zegarku i mieli olej w środku, bo ten olej by nam wyciekł. Więc Włosi opracowali suche gniazdo baterii, gdzie wystarczy, możemy to zrobić nawet sami, wziąć sobie tylko odpowiednio tępe narzędzie, tak żeby nie porysować sobie struktury zegarka, przekręcić ten dekielek, on wtedy odskoczy, wyciągnąć baterię, włożyć nową,
baterię 365W, mamy tutaj specyfikację napisaną, docisnąć i mamy sami sobie, bez konieczności wizyty u zegarmistrza, wymieniamy baterię i możemy się cieszyć dalej tym zegarkiem i odmierzać czas. A drugi dekiel? Drugi dekielek to jest dojście, to jest wlew i zlew oleju właśnie, bo jeżeli by jednak była potrzeba serwisowania tego zegarka, to najpierw, gdybyśmy odkręcili główny dekiel, no to ten olej by się nam rozlał na ten stół, natomiast w ten sposób odkręcając dostajemy się do oleju, możemy przekręcić, zlać ten olej z zegarka, później odkręcić dekiel właściwy i przeprowadzić jakieś prace serwisowe. Czyli wymieniając baterię, pamiętajmy, że pod plusem kryje się dostęp do oleju, tak, a pod minusem bateria. To tak. Myślę, że istotna uwaga. Ważna i trafna uwaga. Jak to jest zrobione? Czy ten olej jest umieszczony między dwoma szkłami, czy z racji, że to jest niskiej lepkości olej, tak jak Paweł powiedziałeś, to te wskazówki pływają w tym oleju? Tak. Zalane jest jak gdyby pokorek, że się tak wyrażę, kontynuując metaforę samochodową. Tak, jest zalana zarówno tarcza, oczywiście tym samym wskazówki i jest zalany mechanizm. Jedyne co jest suche, to jest gniazdo baterii. Tak. To jest jedyny suchy element zegarka. Warto zwrócić uwagę, że tutaj nie rzucamy słów na wiatr i praktycznie każdy, kto będzie mógł sobie obejrzeć, przymierzyć ten zegarek UBOT, proszę zwrócić uwagę. Na białym pokażę, bo na białym będzie najprościej. Oprócz tego, że mamy indeksy i mamy też śruby, które odpowiadają za mocowanie tarczy, mamy także na niej widoczne dziury. Po to, żeby osobie, która faktycznie ten zegarek ma na ręce i chciałaby zobaczyć, jak to działa, jasno pokazać, że olej nie znajduje się tylko i wyłącznie na tej przestrzeni pomiędzy tarczą a szkłem, tylko okala cały mechanizm wraz z tarczą. Także Italo dba o takie detale, więc skoro już zastosował tego typu rozwiązanie, no to chciał też pokazać, że tutaj nie ma absolutnie, mówiąc troszeczkę kolokwialnie, żadnej ściemy. Jeżeli mówimy o tym, reklamujemy zegarki jako zegarki z mechanizmem zanurzonym w oleju, to faktycznie tak jest. A to jak dbać o taki zegarek? Poza taką podstawową higieną, oczywiście codzienną, czy wymianami baterii, ten olej też trzeba wymieniać, tak jak w samochodzie, wracając do tej metafory? On, nie wiem, jakoś odparowuje, ubywa, coś się z nim dzieje złego? Nie, to nie jest tak, że zegarek czy mechanizm bierze olej. Nie. Nic takich rzeczy nie ma. Nie musimy się martwić, że ten oleju nam ubędzie. Mechanizm nie pobiera w żaden sposób oleju, to nie jest silnik, chociaż w zegarkach troszeczkę taką funkcję pełni napędową. Natomiast gdyby doszło do jakichś prac serwisowych i konieczna byłaby na przykład rozbiórka, wyciągnięcie mechanizmu, to oczywiście zawsze serwisanci napełniają później taki zegarek nowym olejem, żeby jakby przedłużyć żywotność i zagwarantować odpowiednią lepkość tej substancji, tego oleju. Więc nie musimy, nie mamy jakiegoś cyklu, że raz do roku musimy iść, wylewać olej, wymieniać go, napełniać nowym. Nie. Tutaj natomiast warto mieć świadomość, że olej wymienia się tylko wtedy, jeżeli na przykład coś się stało z zegarkiem, jest potrzebna ingerencja zegarmistrza, to wtedy taki zegarmistrz na pewno napełni nam nowym olejem ten zegarek. I wtedy najlepiej pewnie zwrócić się do autoryzowanych zegarmistrzów, serwisantów, z którymi wy współpracujecie. Zdecydowanie, natomiast na ten moment serwis mieści się tak naprawdę w siedzibie UBOT, to znaczy serwisowany jest we Włoszech. Na ten moment w Polsce nie ma autoryzowanego serwisu, jeszcze z racji tego, że UBOT tak jakby chce zachować to dla siebie. Świadczy tutaj usługę door to door. Oczywiście mamy punkty autoryzowane sprzedaży, do których klient przyjdzie i oczywiście zgłosi ewentualną chęć naprawy, skorzystania z usługi gwarancyjnej bądź pogwarancyjnej, ale wtedy za pomocą właśnie takiej usługi drzwi do drzwi kurier jest zamawiany, zegarek jest wysyłany do Włoch po naprawieniu, po ewentualnej usłudze gwarancyjnej bądź pogwarancyjnej wraca do użytkownika. Ja tu jeszcze nadmienię, że klient tak naprawdę nie musi się fatygować do punktu sprzedaży. Wystarczy, że zadzwoni do nas, powie
W czym jest problem? My zamawiamy kuriera pod wskazany przez niego adres, on musi tylko przygotować zegarek do wysyłki, kurier odbiera i zazwyczaj po 4-5 tygodniach taki zegarek wraca. Mówię po 4-5 tygodniach z tego względu, że tak jak Paweł wspomniał, Włosi preferują serwis własny, więc zazwyczaj jest to 4-5 tygodni serwis takiego zegarka trwa. Zazwyczaj, chyba że są jakieś sytuacje bardziej skomplikowane. Jeśli chodzi o uboty, o Darkmoony, o Capsoile, bardzo Wam panowie dziękuję za spotkanie. Dziękuję za bardzo. ciekawe wypowiedzi, insighty. Myślę, że wielu na pewno to zainteresowało. I tych wszystkich, których zainteresowało, już teraz zapraszam na zegarownia.pl oraz do osobistego zobaczenia tych zegarków w naszych salonach stacjonarnych zlokalizowanych w Warszawie. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy Artur. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy Państwu.